Dzień dobry, witam Was kochani. Dzisiaj taki krótki film, co prawda, ale mam nadzieję, że bardzo wspierający. Będzie dotyczył on zmiany naszego miejsca. Ja wielokrotnie słyszałam w swoim właśnie życiu, że powinniśmy się trzymać blisko rodziny, że że ktoś, kto zmienia bardzo często miejsca, to znaczy, że nie może sobie tego miejsca znaleźć, że jak ktoś zmienia pracę, to już jest jakimś takim człowiekiem z jakimś defektem, no bo przecież jak zmieniasz pracę ciągle i ciągle miejsca, to ty sam nie wiesz, czego chcesz, nie możesz się odnaleźć w tym świecie, ale właśnie tutaj chodzi o to miejsce też takie życia, ale też i pracy. Pamiętajmy o tym, że kiedyś, kiedy nasi rodzice trzymali się jednej pracy, albo to był wstyd, kiedy na przykład nasi rodzice zmieniali ciągle pracę w poszukiwaniu siebie na przykład, albo wyjeżdżali ciągle gdzieś, nie? I ciągle zmieniali miejsca, to kraja, to coś tam, to teraz może wcześniej to się tak działo troszkę mniej, jeśli chodzi o wyjeżdżanie za granicę i tak samo mniej się działo zmiana tej pracy, bo tego wszystkiego nie było takich możliwości. Natomiast teraz to się dzieje i dla ludzi pokolenia właśnie naszych rodziców czasem jest to nie do pomyślenia, że ciągła zmiana pracy i miejsc, że to może być trochę absurdalne i wielu może postrzegać to jako jakąś niepewność, niestabilność, ale nic z tych rzeczy, podążając własnym sercem i budując coś zupełnie nowego w zgodzie z rzeczywistością wszechświata i tego, co teraz mamy i jakie mamy możliwości, to jest to jak najbardziej potrzebne i jak najbardziej przydatne dla naszego rozwoju. Nie tylko naszego, ale naszych dzieci, pokoleń przyszłych, więc idzie nowe i trzeba temu nowemu dać ukłon i powiedzieć witam Cię i dać właśnie możliwość sobie i innym tego dobrego i tego nowego. Zatem, kochani, te zmiany, to co kiedyś było na tamte standardy, a to co jest teraz, trzeba podążać za tym i to nie jest żadna choroba. Patrząc na to z perspektywy teraźniejszości, to wszystko ma sens, bo my idziemy ku przyszłości, my zmieniamy się, nasze postrzegania się zmieniają, nasze świata, rzeczywistość się zmienia, otoczenie i okazuje się, że to, co idzie nowego, będzie przydatne dla przyszłych pokoleń i ma stworzyć coś, co jest całkiem inne niż to, co było stare. Jeśli jesteś na tym etapie, że ciągle szukasz swojego miejsca wymarzonego, to chcę powiedzieć Ci, że bardzo dobrze robisz. Kiedy przez wiele, wiele lat żyłeś w miejscu, w którym nie wszystko jakoś szło nie tak, jak Ty byś chciał, na przykład, nie? W Twojej rodzinie było coś takiego, co bardzo Ci się nie podobało. Może Twój sposób myślenia jest znacznie taki szerszy na świat. Może Ty widzisz więcej, czujesz więcej. Może Twoi koledzy i koleżanki, może Ty z nimi nie rezonujesz w jakiś sposób. Nie? Twoi znajomi, Twoi sąsiedzi, Twoja bliska rodzina, jakby inaczej widzisz też to wszystko. Masz więcej w sobie takiej chęci do poznawania, do życia w różnych miejscach, ale przez to możesz czasem czuć się gorszy, bo kiedy przez całe życie żyłeś w miejscu, w którym wszyscy żyli tak samo, a Ty się trochę oderwałeś i jesteś właśnie na początku tego i jeszcze czasem wpadasz właśnie w takie myśli, że może to złe, że może powinieneś mieszkać bliżej rodziny, bliżej swoich, ale coś wewnętrznie czujesz, że to może do końca nie jest Twoje, to idź za swoim głosem serca, bo prawdopodobnie chcesz czegoś innego w swoim życiu. Właśnie może na przykład, kiedy żyłeś w środowisku ciężkim i toksycznym, Ty chcesz żyć trochę inaczej. To oddalenie się od swojego stałego takiego życia może Cię poprowadzić właśnie w kierunku, o jakim marzysz i dokąd Ty chcesz zmierzać i jak Ty chcesz żyć. Zatem
To jest bardzo ważne, że zmiana na chwilę, a nawet na dłuższy okres przyniesie Ci same korzyści. I ja wiem z własnego doświadczenia, jak to jest. Ja krótko tutaj powiem. Wyjechałam po raz pierwszy sama, kiedy tam miałam, no nie wiem, 20, może 4 lata. I bardzo chciałam zrobić coś tylko dla siebie i zamieszkać, żyć i tworzyć gdzieś tylko w swoim środowisku. Ja czułam to, że ja chcę czegoś innego i ja wyjechałam i dałam sobie tą możliwość poznawania siebie, nie? Jakby. I okazało się, że to była bardzo dobra decyzja. Potem od tego 24 roku życia ja już przez cały ten okres zmieniałam miejsca, zmieniałam środowiska, zmieniałam sobie pracę i mówię to z własnego doświadczenia, bo chciałam więcej, jeszcze zobaczyć, jak to jest sobie też radzić samemu z różnymi rzeczami, ale też chciałam być samodzielna, myśleć po swojemu, oderwać od starego środowiska, które ciągle mi w jakiś sposób kształtowało i ciągnęło zarazem w dół, a ja chciałam po swojemu. I kiedy wyjechałam na dłuższy czas za granicę, tam zobaczyłam, kim ja jestem. Ja tam miałam więcej czasu, żeby być blisko ze sobą. Nie byłam blisko rodziny, a byłam blisko ze sobą. I wtedy poznawałam siebie, swoje uczucia, swoje emocje, swoje traumy, swoje lęki i byłam bliżej siebie i byłam bliżej swojego serca i swojej drogi. Bo na przykład to środowisko stare za bardzo mnie ciągnęło. A osoby wrażliwe niestety mogą mieć z tym problem, żeby zbyt mocno nie przykleić się do starego i zbyt mocno nie tkwić w tym. Więc czasem potrzebują oddalenia, żeby móc ostatecznie odnaleźć siebie, swoją drogę, swoje szczęście. Zatem, kochani, zmiana miejsca zamieszkania da Ci ogromną możliwość pójścia własną drogą. Da Ci możliwość życia po swojemu i reagowania na stare środowisko z asertywnością, z mówieniem nie czemuś, na co się już nie zgadzamy, nie? Wykreowaniem życia, o jakim marzysz, stworzeniem środowiska, jakie będzie dla Ciebie dobre i najlepsze. I to samo dotyczy pracy. Jeśli czujesz, że to miejsce, ono zabiera Ci energię, zabiera Ci wolność, zabiera Ci czas, a chcesz żyć lekko, wolno, a chcesz mieć taką przestrzeń do robienia swoich własnych rzeczy, czujesz, że to gdzieś jest i jest takie pragnienie, uczucie, to odważ się i zrób ten krok, bo to prawdopodobnie poprowadzi Cię do tej wolności, o której Ty marzysz właśnie, nie? I wszyscy mogą się burzyć, mogą mówić, że jesteś taki czy inny, ale kiedy Ty zbudujesz w sobie tą taką niezależność od nikogo i od niczego, to łatwiej Ci będzie powiedzieć nie i stop. I mało tego, ludzie zaczną się uczyć od Ciebie różnych rzeczy i to Ty zaczniesz swoją postawą zmieniać ich sposób myślenia. I oni będą widzieć to, obserwować i Cię podziwiać za to, ale będziesz mógł wpływać też na innych swoją właśnie determinacją zmiany, swoją chęcią i robieniem tego, czego Ty naprawdę chcesz. Zatem odważ się i idź, bo to jest Twoje życie i jak bardzo Ty pójdziesz w tą swoją stronę, tak bardzo to życie się zmieni Twoje na lepsze, na takie, jakiego Ty właśnie chcesz. Zatem zmieniajmy i nawet jeśli jest to w ciągu roku kilka razy i nawet jeśli co roku zmieniasz pracę i nawet jeśli co roku zmieniasz środowisko, to daj sobie na to szansę i zobacz w tym ogromne możliwości. A na takie decyzje, w którym poczujesz, że miejsce i to, co robisz, że Ty chcesz to robić zawsze, że to jest właśnie to, czego też szukasz, to wszystko przyjdzie w odpowiednim czasie i miejsce stałe do zamieszkania, w którym będziesz się czuć cudownie, bo będziesz już bardziej świadomy, że to jest Twoje, że to jest właściwe, bo Ty pewne rzeczy przeszłeś, przerobiłeś i doświadczyłeś, zrozumiałeś, czego tak naprawdę chcesz i ostatecznie znajdziesz się w tym miejscu, w
którym chcesz być, w którym chcesz żyć i w którym widzisz siebie i to będzie taki prawdziwy obraz Ciebie, prawdziwy Ty, z tym, co robisz, jak żyjesz i jakim jesteś człowiekiem, jak siebie rozumiesz i widzisz. Zatem, kochani, wszystkiego dobrego. Taki krótki film dzisiaj, ale myślę, że bardzo ważny dla poszukujących swojego miejsca, życia, relacji, partnera. Czasem warto popatrzeć, poczekać, podoświadczać, żeby ostatecznie dostać to, co będzie dla Ciebie najlepsze, co się zrealizuje, ta wizja, którą masz gdzieś w głowie. Zatem, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i dotrzyjcie tam, gdzie chcecie i żyjcie tak, jak lubicie.